Witam Was serdecznie w nowym roku. Dawno nie było żadnego filmu dotyczącego Fiata, ponieważ nic specjalnego się nie działo. Jednak zimowa aura przyniosła typową usterkę tego modelu. W ujemnych temperaturach niemożliwe jest załączenie jakiegokolwiek biegu. Lewarek jak gdyby zamarza w ostatnio ustawionej pozycji, a jedynym lekarstwem jest uruchomienie silnika i odczekanie kilkunastu minut. Cóż, jestem zmuszony rozmrozić kropka i zweryfikować stan cięgna odpowiedzialnego za włączanie przełożeń. Uruchamiam więc ogrzewanie mojego garażu i zostawiam samochód na noc, aby nic nie kapało mi na głowę w trakcie pracy. Dostęp do linek sterujących skrzynią znacznie ułatwia zdemontowanie akumulatora oraz jego wspornika, nazywanego także podstawą. Nie jest to co prawda konieczne, ja jednak nie podejdę z kamerą w inny sposób. Jeżeli robicie to po raz pierwszy, to także polecam demontaż. Będzie Wam łatwiej. Otwieram samozamykacz zacisku bieguna ujemnego akumulatora i unoszę go do góry, a przewody układam w taki sposób, aby mi nie przeszkadzały. Używając nasadki sześciokątnej 10 mm, luzuję połączenie klemy dodatniej i również ją demontuję. Nasadką 13 mm odkręcam śrubę paska mocującego. Teraz mogę już swobodnie usunąć akumulator z pojazdu. Utrzymanie jego obudowy w czystości minimalizuje prądy pełzające, które powodują powolne rozładowywanie akumulatora, a czyste zaciski zmniejszają rezystancję połączeń. Szmatka zwilżona wodą, papier ścierny, minuta czasu i już jest super. Celowo wykonuję te czynności na początku mojej naprawy, ponieważ następnym krokiem będzie podłączenie prostownika automatycznego. Profilaktyczne doładowanie przedłuży mu życie, zwłaszcza w przypadku zimowej eksploatacji pojazdu na krótkich odcinkach. Otwieram blokady i ostrożnie usuwam wszystkie przewody przymocowane do podstawy akumulatora. Oczyszczam okolice 3 śrub mocujących przy użyciu sprężonego powietrza i odkręcam je przy pomocy nasadki sześciokątnej 13 mm. Następnie usuwam wspornik z pojazdu. Mechanizm od strony skrzynki przekładniowej widać teraz trochę lepiej. Mamy tutaj dwa cięgna, potocznie zwane linkami. Wybierające, widoczne jak na dłoni, oraz włączające, umieszczone pomiędzy skrzynią biegów a ścianą grodziową. Pierwsze z nich, wybierające, przekazuje ruchy dźwigni umieszczonej w kabinie w lewą oraz prawą stronę. Drugie, włączające, jest odpowiedzialne za ruchy lewarka w przód oraz tył, czyli za włączanie konkretnego biegu. Jak możecie zauważyć, podczas wyboru biegów linka załączająca jest nieco wyginana na boki przez trzpień wychodzący ze skrzyni. Patrząc od góry możecie odnieść błędne wrażenie, że także i ona bierze udział w wyborze biegów, ale obserwacja włączania poszczególnych przełożeń powinna rozwiać Wasze wątpliwości. W każdym razie właśnie to wyginanie na boki linki załączającej wzmaga zużycie uszczelnienia, a w konsekwencji ułatwia dostawanie się brudu oraz wody do wnętrza pancerza. Woda zamarza, skutecznie blokując linkę. Oto przyczyna naszego problemu. Sytuację dodatkowo pogarsza niskie umiejscowienie tej konkretnej linki oraz brak jakiejkolwiek osłony. Cięgno odpowiedzialne za wybieranie biegów ma zdecydowanie lepsze warunki pracy. Dla zasady sprawdźmy jeszcze, czy od strony dźwigni zmiany biegów wszystko jest w porządku. Pracując od dołu pojazdu podważam wszystkie zatrzaski klapki rewizyjnej, używając płaskiego wkrętaka i usuwam ją. Tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Cóż, mamy jasność w temacie. Zdejmuję końcówki linki z główek kulowych po obydwu stronach. Jeżeli chodzi o stronę skrzyni biegów, to ułatwiam sobie pracę, wykorzystując klucz płaski 10 mm. Najwygodniej tutaj jest działać od dołu pojazdu. Następnie odłączam mocowanie pancerza. Od strony skrzyni biegów odciągam plastik blokujący, jednocześnie obracając całość i wysuwam pancerz ze wspornika. Natomiast po stronie lewarka ściskam zabezpieczenie, wysuwając jednocześnie pancerz na zewnątrz obudowy. Teraz pozostało otworzyć wspornik linek umieszczony na trawersie i całość jest uwolniona. Od razu uprzedzam, że smarowanie linki lub wlewanie do pancerza oleju silnikowego i inne domowe patenty stosowane w celu wyeliminowania tego problemu dają w tym przypadku krótkotrwały efekt. Zresztą zobaczcie, jak bardzo wyeksploatowana jest linka. Luz w porównaniu do nowego egzemplarza jest tutaj bardzo duży. Poza tym podczas pracy z pancerzem
pancerza wręcz wysypuje się brud w rdzawym kolorze. Nowy, solidny zamiennik polskiej firmy wyposażony w porządne uszczelnienie, czyli niejako poprawiony w stosunku do oryginału, to koszt poniżej 100 zł, a zapewni tak bardzo cenny święty spokój. Jeżeli chodzi o regulację obecną na linkach, zarówno na nowej jak i starej, to Fiat zabrania naruszania fabrycznej kalibracji i tego się trzymajmy. Nowe cięgno różni się nieco sposobem montażu, ale odpowiednie blaszki blokujące pancerz otrzymuje w komplecie. Zwracam uwagę, aby założyć je odpowiednią stroną, czyli zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Sam montaż wykonuje w kolejności odwrotnej do demontażu i nie wymaga on komentarza. Warto oczyścić główki kulowe i nałożyć odrobinę świeżego smaru przewidzianego do końcówek drążków kierowniczych. Kontroluje stan uszczelki klapy rewizyjnej. Jeżeli jest ok, montuje ją na samochód. Producent pojazdu nie wymaga wymiany linek parami. Wystarczy zatem, że podmienię sztukę, która sprawia problem. Po jakiejkolwiek ingerencji w układ sterowania skrzynią biegów należy obowiązkowo przeprowadzić regulację linki wybierającej, nawet jeżeli nie była ona wymieniana. Ma to na celu zlikwidowanie naprężeń układu sterowania mogących działać destrukcyjnie na skrzynkę przekładniową. Regulator linki wybierającej składa się z trzpienia wyposażonego w sprężynę, który blokuje pozycję linki, oraz plastikowy zatrzask pozwalający na przytrzymanie trzpienia w pozycji wciśniętej, co umożliwia dokonanie regulacji przez jedną osobę. Jednocześnie zatrzask chroni trzpień przed ewentualnym przypadkowym wciśnięciem przez obce przedmioty, jak na przykład przewody podczas jazdy. Odciągam zatem zatrzask, wciskam trzpień i blokuję go w tej pozycji. Teraz przechodzę do kabiny. Delikatnie ściskam ramkę mocującą pseudoskórę osłaniającą lewarek zmiany biegów i unoszę całość. Widzę tutaj plastikowy trzpień przeznaczony do blokowania lewarka w tzw. pozycji serwisowej. Tutaj natomiast jest umieszczone wycięcie, w którym ma zablokować się trzpień. Podnoszę mechanizm maksymalnie do góry, a następnie obracam w prawo o 90 stopni i opuszczam, kierując go wprost do wycięcia. Widać tu zresztą specjalne wyżłobienie w kształcie litery U, które niejako prowadzi całość do pozycji serwisowej. Prosty i skuteczny mechanizm. Wprowadzenie pozycji serwisowej lewarka spowoduje z reguły większe bądź mniejsze przesunięcie linki wybierania na regulatorze. I o to właśnie chodzi. Teraz wystarczy zablokować mechanizm regulacyjny, przywracając pierwotne położenie trzpienia, a następnie wyprowadzić lewarek z pozycji serwisowej. Po regulacji biegi można u mnie załączać dosłownie jednym palcem. Śruby mocujące taśmę akumulatora oraz jego wspornik nie wyglądają najlepiej. 11 lat zrobiło swoje. Standardowo dokonuję ich oczyszczenia oraz nanoszę cienką warstwę oleju. Może nie skorodują aż tak szybko. Weryfikuję stan wspornika akumulatora pod kątem ewentualnych pęknięć oraz drożności wężyka odpływowego, czyszcząc go w razie potrzeby. Montuję wspornik, zwracając uwagę, aby nie przytrzasnąć odpływu. Układam także wiązki elektryczne w przeznaczonych do tego celu obejmach i zamykam je, a śruby mocujące dokręcam momentem zawierającym się w przedziale od 12 do 18 Nm. Czyste zaciski akumulatora, podobnie jak bieguny, o których mówiłem na początku filmu, zmniejszają rezystancję tego połączenia, gwarantując przepływ odpowiednio dużego prądu podczas rozruchu oraz minimalizują spadki napięcia, co zapewnia odpowiednie ładowanie akumulatora przez alternator. Czyszczę je za pomocą papieru ściernego. Montuję wcześniej oczyszczony akumulator, dokręcając śrubę paska mocującego momentem z zakresu od 7 do 11 Nm. Podłączam zacisk dodatni, dokręcając nakrętkę momentem od 4 do 6 Nm. Dokręcanie tego połączenia kluczem dynamometrycznym to nie nadgorliwość, ponieważ zaciski nie są tutaj wybitnej jakości i łatwo je uszkodzić. Później trzeba posiłkować się tulejami i innego rodzaju wynalazkami. Weryfikuję poprawność montażu, pociągając za przewody. Następny jest zacisk ujemny, ale jego podłączenie nie wymaga komentarza. Zabezpieczam zaciski akumulatora, na przykład przy użyciu smaru miedzianego i to w sumie koniec naszej naprawy.
sprawy. Pozostało jedynie ustawienie daty i zegara zestawu wskaźników oraz zainicjowanie zamka klapy bagażnika poprzez dwukrotne zamknięcie i otwarcie centralnego zamka w niektórych wersjach wyposażenia. I gotowe. Teraz nic już nie zamarza, a sterowanie biegami działa lepiej niż przed naprawą. Kropek jest więc zadowolony i gotowy na zimę. Ja także jestem szczęśliwy, że możecie obejrzeć coś z Fiatem w roli głównej, bo nie ukrywam, że to wdzięczny samochód i nie ma z nim żadnych problemów, a jest mocno obciążany miejską jazdą na krótkich odcinkach. Zrobienie więc przy nim czegoś raz do roku to dla mnie przyjemność. Jeżeli macie u siebie podobny problem, to mam nadzieję, że ten film będzie dla was przydatny. Z ogłoszeń parafialnych dla stałych widzów. Zakupiłem ostatnio nową kamerę, a w zasadzie to aparat z jak dla mnie rozbudowanymi funkcjami nagrywania filmów. Preselekcja wartości przysłony oraz ręczny wybór czułości matrycy, tak aby cała ekspozycja nie latała, to opcje, których najbardziej mi brakowało podczas filmowania smartfonem. A optyczny zoom przyda się podczas nagrań samochodów od spodu, ponieważ używanie cyfrowego powiększenia, choćby w tym filmie, mocno obniża jakość i tak nie najlepszego już obrazu. Póki co uczę się jeszcze jego obsługi, ale mam cichą nadzieję, że film, który teraz oglądacie, jest ostatnim, który nagrywam przy użyciu telefonu komórkowego, ponieważ chciałbym nieco poprawić jakość moich materiałów. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i wybaczycie mi początkowe błędy, które mogą przydarzyć się w kolejnych filmach. Filmowanie napraw samochodów jest specyficzne, gdyż nie każde ujęcie da się łatwo powtórzyć. Błędy mogą więc się zdarzyć. Pierwsza próba mikrofonów. Tutaj mamy kanał lewy, a tutaj mamy kanał prawy. No a teraz dwa mikrofony przypięte do bluzy. Zobaczymy, jak to leci też w mono. Może tak, jeszcze próba kamer. To kamera numer 1, a tam w oddali teraz kamera numer 2. Zobaczymy, jak to leci, jak to się zgrywa. Kurczę, kabelki, kabelki i kabelki. Nic bezprzewodowego tutaj nie ma. Niestety, jeszcze nie ten czas. Poza tym chciałbym wprowadzić dodatkowo nowy format na kanale, gdyż znam kilka ciekawych moim zdaniem osób, które mogłyby przekazać nam wszystkim trochę wiedzy. Zobaczymy, czy spotka się to z waszą aprobatą. Wszelkie rady, sugestie oraz konstruktywne komentarze będą mile widziane, ponieważ w temacie produkcji wideo jestem całkowitym samoukiem. Dla przykładu dźwięk nagrywam obecnie tonsilowskim mikrofonem z minionej epoki, do którego dorobiłem własnej konstrukcji przedwzmacniacz. Oświetlenie planu to także samoróbka. No ale zobaczymy, co pokaże przyszłość. Jak zwykle zbytnio się rozgadałem. Standardowo polecam wam kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.